Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art w kosmetyczce listopad. Nikt go nie lubi, ale w związku z tym, że jest to mój miesiąc urodzinowy, to staram się znajdować w nim jakieś pozytywne rzeczy. No i jedną z nich jest właśnie to, że mam w listopadzie urodziny, a drugą, kiedyś przeczytałam, że w listopadzie jest najwięcej widocznych konstelacji gwiazd. I to mnie bardzo pozytywnie nastraja na listopad, że będziemy mieć takie piękne, listopadowe, gwieździste niebo. Także trzymajmy się pozytywnego myślenia i zapraszam Was dzisiaj na kosmetyczkę miesiąc. Mam kilka nowości, które będę chciała przetestować i podsumujemy sobie na początek właśnie nowe produkty, które testowałam w październiku, więc zapraszam do oglądania. Zacznijmy sobie od bazy od Danessy Myricks, czyli już chciałam wejść w angielski akcent, chili, Yummy Skin Blurring Balm. Tutaj troszkę dawałam próbkę, dlatego jest tak dużo zużyte, ale jest to świetna baza, która delikatnie wyrównuje koloryt, wygładza teksturę skóry, przedłuża trwałość makijażu i przedłuża mat i zwiększa delikatnie krycie podkładu, krycie korektora. Jest super. I uwielbiam to opakowanie, takie porządne, z taką tutaj jeszcze łyżeczką do wygrzebywania, żeby wszystko, wiecie, stosować higienicznie. Cudowny kosmetyk, fajnie, po prostu czuć, że on jest zrobiony, że ktoś nad tym myślał, w ten sposób, nie? Używałam również paletki Sun Night Party i naprawdę nie mogłam się od niej opędzić. Paletka marki Stars. Uwielbiam tą paletkę. Przepiękne są te cienie, przepiękne są te kolory i cudowny błysk. To naprawdę już jest taka jakość, wiecie, no nie tak jak kiedyś te drogeryjne błyski to były takie po prostu takie straszne perły, to już dawno minęło. To jest przecudna, prześliczna i bardzo przyjemna do stosowania paletka i te kolory totalnie mój klimat. Zarówno te fiolecik, ten róż, te ciepełka i te sreberko. Ja kocham srebro w makijażu, także coś pięknego. Używałam sobie również tych nowych wodnych eyelinerów duo chromowych, zaraz mi spadną, z Malumag. No i one też są przepiękne. Tylko musimy mieć świadomość, że to są eyelinery wodne, więc one nie mają takiej formuły jak na przykład kremowe eyelinery, więc one nie są takie gumowe, takie plastyczne, nie będą się nadawały jako na przykład baza pod makijaż i mogą pękać, jeżeli nałożymy je grubo, jeżeli nałożymy je w jakimś miejscu, które się mocno rusza. To jest normalne, no bo to jest eyeliner wodny, więc tak dla pewności wolałam powiedzieć. Niemniej kolory są piękne, dobrze się one utrzymują, no mi delikatnie, jak na przykład sobie wyciągałam kreskę tak mocniej tutaj, no to potrafiły mi tak pęknąć tak tutaj na tym załamaniu powieki, no nie? A tak tutaj się na całym oku utrzymywały bardzo dobrze. Fajny polski produkt i jeszcze duochrom w naprawdę dobrej cenie, także polecanko. I kilka produktów z Bell. Błyszczyk użyłam tylko raz. Jest on przyjemny, ma bardzo ładny kolor, fajną formułę, ale ja po prostu jak go nakładałam, to czułam, że to może mnie uczulać, bo ja mam taką tendencję do alergii na ustach, więc starałam się go raczej za dużo nie używać, żeby po prostu mi ta alergia nie wyszła. Miałam takie przeczucie, ale to nie jest tak, że to jest jakieś, wiecie, coś strasznego, tylko po prostu u mnie osobiście jakoś tak czułam, że może mnie to uczulić. Jakoś tak już przez tyle lat mam takie tendencje do takich alergii, że już czasami nakładam coś na usta i już wiem, że oj, chyba coś się będzie, może coś się dziać. Także nie używałam za dużo, ale formuła, konsystencja, kolor bardzo spoko. No taki po prostu błyszczyk. Jeżeli chodzi o ten kremowy cień, powiem Wam, że on się naprawdę bardzo dobrze utrzymuje. Tylko trzeba go nałożyć cieniutko i jak się go nałoży cieniutko, to on nie jest taki mocno kryjący, tylko taki troszkę półtransparentny, ale utrzymywał się u mnie bardzo dobrze, nawet bez bazy. Praktycznie się nie zbierał, więc całkiem spoko. Nie używam bardzo często takich cieni w kremie, ale jeżeli Wy używacie, to jak najbardziej spoczko. No i mój totalny hit, w którym jestem po prostu zakochana, to jest ten Multi Creme, czyli no róż kremowy do policzków, Olive Sol w odcieniu 02 Mauve Olive. To jest totalnie mój kolor róży. Fajnie, że wychodzą takie też odcienie, bo mi się już troszkę znudziły takie mega żywe, takie wiecie, aż neonowe kolory, bo tak naprawdę
naprawdę mało komu one aż tak dobrze pasują. Są oczywiście typy urodowe, którym lepiej jest w takich żywych kolorach, a mi jest bardzo dobrze w takich i w takich czuję się cudownie i nie gryzą się one z moją urodą. No i po prostu jest wyjątkowo piękny ten kolor, po prostu jest cudny. I nie bójcie się, że on jest taki ciemny, bo on na policzkach właśnie wygląda bardzo, bardzo naturalnie. I tyle z nowości, jakie testowałam, także możemy przejść sobie do kosmetyczki października. Więc przejdziemy sobie do podkładu. Na twarz nałożyłam już tą bazę Blanket ze Stars, więc mogę ją sobie wrzucić do kosmetyczki miesiąca. Bardzo lubię tą bazę, więc mogę sobie jej w tym miesiącu z przyjemnością troszkę więcej poużywać. A chciałam jej użyć, bo byłam jakaś taka zaczerwieniona trochę, więc chociaż tak, żeby minimalnie na wstęp po prostu nie straszyć. Ja potrzebuję czegoś kryjącego. Może wezmę sobie też Stars Star Richer. Podkład, który mi się ostatnio bardzo fajnie sprawdza. Nie ma wprawdzie takiego idealnego odcienia dla mnie, więc mieszam sobie trójkę i piątkę. Wcześniej mieszałam sobie trójkę i czwórkę, ale ta czwórka... Kurde, sorry. Ta czwórka jest taka oliwkowa, chłodna i u mnie wygląda tak trochę sino. Więc zobaczę sobie połączenie trójki i czwórki. Chyba trójki i piątki. Chyba trochę tej piątki za dużo wzięłam. Jest lekko za ciemny, ale przypudrujemy się, to się wszystko rozjaśni. Używam tego podkładu już od jakiegoś czasu, tak może nie codziennie, no bo sobie tam zmieniam te podkłady, ale on się naprawdę dobrze u mnie utrzymuje. Przede wszystkim się nie waży, a ja mam taką tendencję, że wiele podkładów mi się gdzieś tam brzydko układa już po jakimś tam paru godzinach. Wiecie, gdzieś tam w okolicy nosa, brody i tak dalej, a tutaj wszystko ładnie się utrzymuje. Korektor. Chyba sobie wrócę troszkę do używania Clarins Instant Concealer, bo bardzo się za nim stęskniłam, a wiecie, że uwielbiam ten korektor, więc też przechodzi w tym miesiącu do kosmetyczki i ja sobie go nakładam tu i to wszystko rozklepuję na początku palcem i jeszcze delikatnie gąbeczką, żeby ściągnąć ewentualny nadmiar. I znowuż bronzer. Nie mogę się ostatnio odkleić od tych Moon Touch ze Stars. Są po prostu cudowne. Uwielbiam. Ja użyję sobie, może pomieszam sobie jedynkę i dwójkę. Ta jedynka jest taka bardziej chłodna jakby do konturowania, a dwójka trochę cieplejsza, taki neutralny bronzer. Po prostu to się po prostu samo nakłada, samo rozciera, samo blenduje. Uwielbiam po prostu te produkty. I mają takie, wiecie, mądre kolory. No zobaczcie, już. Jakby koniec, gotowe, nie? Szok. Wspaniale się tym pracuje. Trochę czoło. Okej. W ogóle olejowałam sobie dzisiaj włosy i są takie ładnie błyszczące. Wyglądam, jakbym miała w ogóle długie włosy. Tak się wygładziły ładnie. Przejdę sobie do pudru He Rise i nakładam go, słuchajcie, na całą twarz. Tak wklepuję gąbeczką. Będę przez chwilę taka trochę biała, ale przez chwilę. Trust me. Teraz zrobię sobie brwi i tak mnie naszła ochota na ten produkt z NYXa. To jest Zero to Brow, taka jakby pomada w takim śmiesznym aplikatorku. Powiem Wam, że po nagraniu tego odcinka 2016 versus 2024 mam ochotę na takie troszkę bardziej precyzyjne brwi. Może nie takie właśnie typowo lata 2016, rok 2016, ale takie troszkę bardziej. I myślę, że ta pomada może się tutaj całkiem spoczko sprawdzić. Ona nie jest taka może mocno kryjąca, przez co efekt jest dosyć naturalny tutaj. Mega szybko się tym robi brwi, wbrew pozorom, bo to jest taki ma dziwny kształt ta końcóweczka. I w ogóle ja mam w odcieniu Ash Blond 02. I czy na to kłaść jeszcze jakiś żel? Pewnie, że kłaść. Dawajcie mi tutaj też NYX The Brow Glue. Ułożymy trochę włoski. I teraz słuchajcie, mam taką rozkminę, bo mam w zasadzie
dużo produktów tutaj do konturowania i różowienia twarzy. I pierwszym produktem, taką nowością, którą chciałabym w tym miesiącu sobie potestować, to jest paletka Art Touch z Hean. Używałam jej raz, bardzo fajnie mi się ona sprawdziła. Zresztą mogliście zobaczyć na Insta Stories na moim Instagramie. I tutaj mamy paletkę z takim rządkiem chłodnym i rządkiem cieplejszych odcieni. Brązery, róże i rozświetlacze. Bardzo, bardzo fajna jest ta paletka, naprawdę, więc zobaczymy sobie, co będę miała ochotę zaraz tutaj sobie poużywać. No i mam też te nowości z Glam Shopu, czyli te nowe róże, nowy rozświetlacz i 2 nowe brązery, takie pojedyncze. I to ma być w ogóle nowa formuła. Jak się nie mylę, to ma być takie coś na zasadzie cream to powder, coś takiego. Sprawdźmy sobie chociaż jeden taki ładny odcień, trochę jak tamten kremowy z Belle, coś takiego. Piękny jest. No i to mam mieć taką formułę, a faktycznie. To jest w odczuciu trochę jak taka pomada, trochę mi przypomina w konsystencji to, o czym mówiłam w przypadku tej palety z Danessy Myricks, która ma z jednej strony tutaj typowo pudrowe produkty, a tutaj jest coś właśnie takiego, taka trochę między pomadą, czymś takim lekko kremowym, a suchym. To skoro już otworzyłam odcień róż kwiatowy, bo tu jest róż różany, a tu jest róż kwiatowy. Tu mam jeszcze rozświetlacz mgła i 2 brązery. Tu jest kakao, a tu czekolada. To ja zrobię sobie tak. Brązery użyję z tego, a tu użyję róży, żeby sobie sprawdzić po prostu tą konsystencję, formulację i tak dalej. I tutaj użyję sobie tego cieplejszego delikatnie, czyli Hot Cocoa. Cieplejszego, ale to nie jest taki, wiecie, ciepły brązer, bo on nie ma w sobie jakiejś takiej pomarańczy czy czegoś. Jest taki delikatnie oliwkowo ciepły. Zresztą zobaczcie, u mnie wypada w ten sposób. Bardzo się przyjemnie tym pracuje, ładnie się to rozciera. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o paletki takie wielofunkcyjne, uniwersalne, właśnie gdzie jest brązer, róż i rozświetlacz, lubię takie rzeczy, ale nigdy nie trafiła mi się taka, która po prostu, że miałam ochotę jej używać. Że zawsze było tak, że okej, tu jest fajny brązer, ale jednak wolę tamten róż, no nie? I tak jakoś nigdy nie mogłam znaleźć takiej, która mi się tak jakoś tak podobała i przyjemnie mi się jej używało. A ta mnie tak, powiem Wam, że tak mnie ciągnie. Jakoś tak, nie wiem, to opakowanie, te kwadratowe tutaj wypraski, jakoś tak kolorystycznie, wizualnie, jakoś tak mi to jest takie dla mnie przyjemne. Sobie troszkę na nosek też nałożę. Chyba troszkę za dużo. Ok, i próbujemy sobie tego różu. Wytrę sobie tylko pędzelek w ręczniczek i próbujemy, czy to się tak będzie nakładało na taki pędzel, czy to raczej powinno się palcem, czy czymś bardziej zbitym w ogóle. Próbujemy. Interesting. Nie no, nakłada się, słuchajcie, nakłada się. Ale tak delikatnie. A palcem? Ma to sens? Nie no, to jest takie jakby... Palcem nie wiem, czy to ma sens, bo to jest takie trochę jednak bardziej pudrowe. Ciekawe, ciekawe. Ciekawe, czy to tak by się nakładało fajnie na usta. O, też się da. Tu mam na ustach taką dosłownie resztulkę balsamu do ust, czy jakiegoś tam mleczka do ust. Ale są takie raczej suche. Jest to komfortowe na usta też. Ciekawa formuła. Zupełnie coś innego. Kolor wydaje mi się, że wypada na żywszy niż się wydaje tutaj w opakowaniu. Nie, że to jest aż taki brzoskwiniowo-koralowy trochę, tylko oczywiście zgaszony, a tutaj jest taki w ogóle mega brudny. Ciekawe. No i rozświetlacz może też użyję sobie. Tutaj jest Art Touch. Tutaj pokażę Wam Water Drop, a tutaj Summer Wine. Czyli na fakersie jest cieplejszy, a tu jest chłodniejszy, nie? Bo tutaj w ogóle w opakowaniu ten się wydaje taki w ogóle przyciemniający, jakiś taki ten, ale zobaczcie, że oba są jaśniutkie i ten faktycznie jest chłodniejszy troszkę, a ten trochę cieplejszy, ale nie jest to tak, że to jest takie złoto-żółte, a to jest srebrne. To jest takie, jeden i drugi jest szampański, tylko jeden jest chłodniejszy, drugi cieplejszy. Ja sobie użyję tego cieplejszego. Pędzelek jest
z Maestro, to jest 510. Tu jest 16, tu jest 510, więc 16 to pewnie rozmiar, a 510 to model. Bardzo stary w ogóle. Pędzelek. Kupiłam jeszcze na jakichś tam targach. Ten rozświetlacz jest w porządku, ale mnie jakoś tam nie porywa. Swoją jakąś niezwykłością, niezwykłą formułą. Jest ok. Jest ok, jest alright. Wklepię sobie jeszcze odrobinę glossa, bo jakoś tak powiem wam, ten rozświetlacz, nie wiem. Może tym pędzlem jakoś tak się nie za ładnie nałożył, bo używałam go już wcześniej i był ok. Jakoś tak tu mi się nie podoba. Może dlatego, że mam całą cerę tak przypudrowaną i tak troszkę suchawą wygląda. So much BA. No i przechodzimy do makijażu oka i tutaj bym chciała w tym miesiącu poużywać sobie oczywiście nowej paletki z fioletem z Glam Shopu i już zaczęłam nagrywać nią odcinek cały tydzień makijaży, także w tym miesiącu na pewno będzie. No i mamy też te takie słoiczki, takie żelki, troszkę cienie w słoiczkach. Nie będę chciała otwierać wszystkich, bo boję się, że po prostu mi umrą szybko, ale mamy tutaj tak, gwiazda, taki bardzo jaśniutki beżyk, błyszczący się delikatnie na zieleń, na niebieski, na fiolet, tak najbardziej na zieleń wydaje mi się, ale tu jest dużo kolorów generalnie. Z takich użytkowych jest również kosztowny beż i on jest troszkę ciemniejszy i on też ma, widzę tutaj z tej strony takie drobinki zielone i fioletowe, tutaj mi się bardziej tak na zielono mieni, jakby tak na wprost, a tutaj trochę widzę po boku fioletu. Z jaśniutkich jeszcze mamy różową bajerę, ten jest przepiękny, wydaje się, że jest taką ma prawie transparentną bazę i troszkę się błyszczy, no jakoś tak właśnie różowo-fioletowo, bardzo ładne to jest. Tutaj mamy kosmiczny piasek, też wydaje się takim jasnym toperem, który będzie trochę przypominał Erę, ten żelek Era, bo ma taką, no właśnie najwięcej niebieskiego, ale też troszkę fioletowego, odrobinkę zieleni, ale głównie jest taki niebiesko-fioletowy shift tutaj. No i ten, który robi na mnie największe wrażenie, czyli Imprezowicz, który jest fioletem błyszczącym się na niebiesko. No wygląda to po prostu przepięknie, więc na pewno sobie użyjemy któregoś z nich. Będę sobie używała bazy, takiej beżowej. Robiłam sobie wczoraj makijaż taki w zasadzie, wiecie co, do zlewu, bo rano nagrywałam coś, a wieczorem mnie naszło, żeby coś tam jeszcze sobie nagrać, tam nie wiem, na TikToka. I zrobiłam makijaż i tak mi się podobał. Tak mi się podobał. Fioletowy. Wiem, jak kochacie fiolety, więc tak kusi mnie, żeby go odtworzyć, ale to nie będzie makijaż tą paletką. Ale w sumie tą paletkę będziecie widzieli w innym odcinku, więc może warto się skusić, co? No dobra, zrobię, najwyżej zmodyfikuję to delikatnie, używając któregoś z tych właśnie kosmetyków glam shopowych. Także zaczynałam sobie od tego fioletu z paletki Naturalnie Różowa, cień herbaciany i nakładam go na całą powiekę. Chodźcie bliżej. Nakładam go na całą powiekę. Przenoszę go sobie tak, wiecie, wyżej trochę. Tutaj delikatnie na zewnątrz wyciągam. No po prostu simple as that. I też trochę na dolną powiekę. Ten sam pędzelek. Tylko w zasadzie kącik zostawiam jaśniejszy, jeszcze nie pomalowany. A tak to całe oko robimy siniaka. Powiem wam, że fiolet to jest jeden z ostatnich kolorów, po które sięgam. Jakoś tak nie ciągnie mnie w ogóle do fioletów, ale wiem, że wy lubicie i tak pomyślałam właśnie w dzisiejszym odcinku, żeby może zrobić jednak jakiś fioletowy makijaż. Niech motywem przewodnim tego miesiąca będzie fiolet. Troszkę sobie tutaj rozdymiam, bo nałożyłam za dużo, więc wzięłam sobie czysty pędzelek i rozblendowuję. I teraz biorę sobie taki duży, puszysty pędzelek i bronzer. Użyję sobie tego. Wczoraj używałam jakiegoś innego, ale możemy sobie zmodyfikować. I delikatnie jeszcze to rozcieram bronzerem.
Lecimy dalej i wczoraj używałam sobie tego odcienia, ale spróbuję go właśnie zmodyfikować i po prostu użyć czegoś z paletki z fioletem. Tu jest jak porównawczo sobie zrobię swatcha tego naturalnie różowego. O, taki kolor miałam. I teraz co by mi tutaj pasowało? Tutaj jest złote latte. O, nawet. To jest niby ten, który wygląda tak, wiecie, typowo brązowo. Ale no to jest całkiem ten vibe. Spróbuję sobie złoty róż. Ten będzie taki różowy pewnie. Tak, no dużo bardziej różowy. Trochę powagi. Sprawdźmy sobie tu. No nie, to tutaj będzie chyba najbardziej podobny ten złote latte. Czyli biorę sobie ten i nakładam tutaj. No, nawet podobnie wychodzi, powiem Wam, naprawdę. Do tego, no bez kitu, do tego, co miałam wczoraj. Nakładam go, słuchajcie, na, no, niemalże całą powiekę tutaj i trochę tutaj wyżej przenoszę. Delikatnie nakładam go też w wewnętrzny kącik, tak żeby tak za mocno do dołu go nie ściągnąć, ale tak, żeby pokryć jednak i tutaj, żeby coś się błyszczało. I na dolną powiekę też go nakładam, tylko tutaj już sobie używam pędzelka, żeby mieć troszkę więcej precyzji. Teraz dokładam sobie zimne światło, taki o, dokładam sobie troszkę wewnętrzny kącik, minimalnie, żeby tylko shiftowało na troszkę inny kolor i delikatnie tutaj, o, żeby taki leciuteńko inny shift. I wczoraj użyłam sobie jeszcze paletki Muse i tego odcienia Whisper. Tak się prezentuje. I myślę, że będę w stanie tutaj sobie pożyczyć inny kolor z tej palety, więc albo ten, trochę powagi, albo z fioletem. Nie jest to identyczne jak ten, ale myślę, że ten zrobi taki vibe, jakbym chciała. A chodzi mi o to, żeby przełamać ciepły fiolet po prostu chłodniejszym fioletem. I on jest taki chłodniejszy i nałożę go na środek powieki. I jest po prostu pięknie. No zobaczcie, no to cudownie jest połączyć właśnie różne temperatury jednego koloru. Wychodzi po prostu pięknie. Czyli z fioletem, ten bardziej błyszczący tutaj sobie nakładam. No mega mi się to podoba. No jak ja nie lubię fioletowych makijaży, tak mi się to po prostu mega podoba, no. I dodam sobie jeszcze odrobinę tego imprezowicza. No jak już próbujemy, to już próbujemy. Sprawdźmy sobie ten, wow. One nie są w ogóle pełne te słoiczki, ależ to wygląda pięknie. Wow. Szok. Wezmę sobie pędzelek, ten, którym nakładałam błysk i w ogóle wezmę sobie z tej takiej podkładeczki trochę tego koloru i dołożę go sobie tutaj, wow, wzdłuż linii rzęs. No jest to piękne. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale tutaj teraz mam taki bardziej niebieski błysk. Wow. Nałożę sobie jeszcze troszkę tutaj. Ła. Ależ to się błyszczy. No jak żelki, słuchajcie. Pamiętacie te żelowe cienie? Czy tam rozświetlacze w żelu? No to jest jak właśnie ten żelek, że jest taki efekt takiej mokrej tafli. Wow. I tak niewiele trzeba, żeby zrobić efekt. Nie trzeba nakładać dużo, więc nawet jeżeli Was, nie wiem, zbulwersuje, że to nie jest pełne, to uwierzcie mi, nie zużyjecie tego nigdy. I wczoraj użyłam sobie jeszcze takiej kredki. Jest elektryczny fiolet z Glam Shopu, która ma podobny vibe właśnie jak to, czyli jest takie fioletowo błyszczące, niebieskie. I nałożę sobie ten elektryczny fiolet na linię wodną. I tutaj znów mamy cieplejszy fiolet, więc przepięknie się tutaj przenikają te różne odcienie. I mój fioletowy makijaż nie jest jakby płaski, tylko wiecie, tu widzimy bardzo chłodny fiolet, tu widzimy ciepły fiolet, tu widzimy odrobinkę niebieskiego i to się wszystko tak pięknie przenika. No to teraz możemy sobie wytuszować rzęsy i użyję sobie maskary z Lancome i nakładamy tej maskary, słuchajcie, bardzo dużo, bardzo śmiało, ma być grubo
jak Cię mogę. Poczekam, aż sobie podeschnie i wtedy nałożę sobie jeszcze jedną warstwę i przechodzimy sobie do ust. Ja zaczynam sobie od konturówki Inglot 326. Ona tu będzie mi fajnie grała, bo jest chłodna, znaczy u mnie wypada chłodno. No i na pewno będziemy musieli tutaj coś kolorystycznie na ustach zmienić, bo to mi nie gra za bardzo z tym. Ale chyba sobie, wiecie co, całe usta tym pokryję, a na wierzch nałożę coś, jeszcze nie wiem co. O, jak się przygasiło te usta, zobaczcie, że od razu zupełnie inny makijaż. Ja w ogóle nie przepadam za połączeniem fioletowego oka i różu na ustach. Jakoś tak gryzie mi się to. Nie przepadam za tym połączeniem. Mi do fioletu najbardziej pasują nudowe usta. W sensie mi, czyli jakby na mojej twarzy, no nie? Nudowe albo właśnie takie chłodniejsze i na przykład z nutką jakiegoś takiego, no nawet różu czy fioletu gdzieś tam na środek ust, albo jakiś taki po prostu neutralny, bezpieczny błyszczyk, coś takiego. Chyba użyję tego, co wczoraj. Tutaj w tych różach jest jeden taki troszkę brudniejszy, chłodniejszy, ale zobaczcie, że jak go nałożę na usta, no to on wypada, jednak troszkę ożywia, ociepla kolor ust, więc nie wyglądają jakoś tak sino i martwo. No i tutaj całkiem fajnie to gra. Dołożyłam kolejną warstwę rzęs i tak się prezentuje skończony makijaż. Powiem Wam tak, jeżeli ja robię jakiś makijaż po raz drugi, to znaczy, że musi mi się podobać. I tutaj uwielbiam to połączenie różnych odcieni fioletu, które się tak przenikają i są takie wielowymiarowe. I w ogóle podoba mi się ten fiolet właśnie w tej mojej takiej ciepłej jakby stylizacji. Może to jest właśnie sposób dla mnie na fiolet, żeby go częściej nosić, to właśnie łączyć z cieplejszymi kolorami. Wtedy jakoś tak fajnie wygląda, po prostu. Dajcie mi znać, jak Wam się podoba ten makijaż, czy jesteście właśnie team fiolet i tak uwielbiacie fiolety. No i czy coś z mojej dzisiejszej kosmetyczki, tego miesięcznej kosmetyczki miesiąca, jakoś Was szczególnie interesuje, intryguje i chcielibyście, żebym się skupiła na testowaniu tego produktu. Jeżeli jest coś takiego, to dajcie mi znać w komentarzu. Ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka i widzimy się w następnym. Trzymajcie się, do następnego.